Ale w tym momencie zaczyna się sprawa żydowska, która ma dla mnie zasadnicze znaczenie dla mojego życia, jak myślę, dlatego że dane mi było się niesłychanie mocno o nią otrzeć. Pierwsze dlatego, że znajomi moich rodziców różni, znaczy moi znajomi koledzy z podwórka. Drugie dlatego, że rodzice działali w jakiejś takiej zorganizowanej akcji pomocy Żydom. I po trzecie dlatego, że to wszystko, że ta cała pomoc ich była z konieczności ukryta, niejawna. To nie znaczy, że ja o niej nie wiedziałem, bo przy życiu u nas byli w mieszkaniu różni. Przechodzili przez nie. Ja wiedziałem wszystko. Ja się w ogóle starałem wiedzieć wszystko. Miałem wtedy taki pomysł, że właśnie, że mam brać udział w podziemnym działaniu. Więc podsłuchiwałem, podpatrywałem. Wiedziałem, gdzie chowają gazetki, wiedziałem, kiedy kupowali broń, wiedziałem, za ile tę broń, bo Włosi sprzedawali broń za srebro. I podsłuchiwałem gdzieś jakieś transakcje ojca z tą bronią. Natomiast i ojciec mi zawsze mówił, staraj się nie dowiedzieć, dlatego, bo wezmą cię, zaczną cię torturować i wszystko wyśpiewasz. To ja rzeczywiście tego bardzo bałem, a bałem się, że wydam. W związku z tym robiłem różne sztuki, wpijałem sobie paznokcie, te zapałki pod paznokcie, rżnąłem, przypalałem się i ten ból mnie porażał za każdym razem tym i bałem się tego, że wydam. I miałem taką obsesję tortur, obsesję tego, że się załamie. I to tak trwało we mnie niesłychanie długo. Jeszcze teraz w więzieniu miałem jakby tak zaczęli tłuc, to przecież bym zasypał. I to aż do tego, kiedy w więzieniu miałem kamicę nerkową, powiedziano mi, że to jest największy ból, jaki zna medycyna. To ja się przy każdym ataku kamicy mierzyłem, czym zasypał i za każdym razem dochodziłem do wniosku, że teraz bym nie zasypał. I to mi tak spadło, ten kompleks ze mnie. Choć później dopiero zdałem sprawę, że największy ból, jaki zna medycyna, to nie największy ból, jaki człowiek może wymyślić człowiekowi. Ale w międzyczasie już mi podświadoma cała ta historia była. Więc jakoś mi tak spadła ze mnie. Dziś już tak bardzo się nie boję. Powtarzam, ja się cały czas bałem nie tortur, tylko tego, że się zasypię.